Siema, tu Wahacz. Zabrałem małe Renault Clio w bardzo długą podróż na północne krańce Norwegii i ten film nie będzie klasycznym testem, a skupię się na opowiedzeniu, jak sobie ten samochód poradził w takiej trasie, a przy okazji będzie sporo ładnych widoków, bo tamte rejony są pod tym kątem niesamowite. Do jazdy dostałem solidnie doposażone Clio, to znaczy w najbogatszej wersji wyposażeniowej Esprit Alpine, a także z hybrydą e-Tech, na którą składa się silnik benzynowy 1.8, wsparty układem elektrycznym i całość osiąga 160 koni mechanicznych. Esprit Alpine, poza większą ilością dodatków na pokładzie, wprowadza także lekkie zmiany stylistyczne, to znaczy wykończenie trapy chłodnicy jest ciemniejsze, mamy też 18-calowe felgi o unikatowym dla tej odmiany wzorze oraz znaczki na błotnikach, zatem bardziej można mówić tutaj o kosmetyce, a auto wyjściowo już ma ciekawe, wyraziste linie i też mocne odmiany od tego, co spotkać można w innych modelach Renault. Osobiście mamy mieszane uczucia co do tego podejścia, bo moim zdaniem stylistyka stosowana aktualnie np. w Australu czy Scenicu też wygląda dobrze, a tutaj jakby zasłonić znaczki, trudno byłoby połapać się z autem, jakiej marki mamy do czynienia. No ale fakt zostaje, że samochód wygląda ok i to się liczy. Jedynie wklęsły tył, tak jak mnie nie przekonywał przy pierwszym kontakcie kilka miesięcy temu, podobnie było teraz. Przechodząc już do wrażeń z jazdy, to Clio pokonałem około 5700 km po trasie, którą widzicie teraz na ekranie, to znaczy jechałem przez państwa bałtyckie, a później już na kołach na samą północ i z powrotem. W tak długiej trasie spalanie robi się istotnym czynnikiem pod kątem finansów i w tym obszarze hybryda Renault sprawdziła się świetnie. Początkowy fragment trasy biegł drogami ekspresowymi i tam zużycie paliwa na dystansie kilkuset kilometrów i przy prędkości 120 km na godzinę wynosiło lekko ponad 5 litrów. Tutaj jeszcze na marginesie dopowiem, że drogi szybkiego ruchu w Polsce są rewelacyjne. W innych odwiedzonych przeze mnie krajach autostrady są gorsze pod kątem równości nawierzchni, infrastruktury towarzyszącej, czy nawet takich elementów jak ciągłość i wysokość siatek przeciw zwierzętom, no i też nie spotkałem tak długich, nieprzerwanych ekspresowych korytarzy jak u nas, więc Polska górą. Wracając do testowanego Renault, to poza niskim spalaniem samochód przy wysokich prędkościach dobrze radził sobie pod kątem dynamiki. Oczywiście trzeba mieć racjonalne oczekiwania, chociażby katalogowy czas przyspieszenia do 100 km na godzinę wynoszący 8,3 sekundy mówi, że nie mamy tutaj do czynienia z wyścigówką, ale w takiej normalnej jeździe Clio z łatwością przyspieszało i nawet na autostradach nie miałem problemów z trzymaniem tempa, zatem więcej mocy w tym aucie moim zdaniem nie trzeba. Też co zwróciło moją uwagę to fakt, że nawet przy prędkości np. 120 km na godzinę samochód przełącza się w tryb elektryczny i mogłem w nim wtedy trochę pojeździć i nawet przyspieszać, np. do 125 km na godzinę. Oczywiście musiałem robić to umiejętnie, ale wciąż taka możliwość w hybrydach jest praktycznie niespotykana. Poza samą świadomością tego faktu, nie powiem, aby jakoś mocno wpływało to na moje wrażenia z jazdy, bo podróżując szybciej, ogólny hałas i tak powodował, że nie odczuwałem za bardzo, kiedy benzyna była odpalona, a kiedy nie. A ten hałas był moim zdaniem rozsądny, to znaczy nie jest to poziom większych i droższych aut, ale też nie taki, który by przeszkadzał. Jak na konstrukcyjnego mieszczucha jest ok. W hybrydowym Clio pod maską mamy nową jednostkę napędową, to znaczy czterocylindrowe benzynowe 1.8 i względem małych trzycylindrowców 1.2, które spotkać można w innych modelach Renault z układami e-Tech, jest to moim zdaniem zmiana zdecydowanie na plus, bo większa benzyna ma lepszą kulturę pracy. Pełnić ona może różne funkcje, ponieważ hybryda jest tak zaprojektowana i tutaj akurat nic się nie zmieniło, że silnik spalinowy przy dużym obciążeniu może także napędzać koła, ale jadąc spokojniej robi głównie za generator energii dla silnika elektrycznego albo po prostu ładuje akumulatory i energia później wykorzystywana jest na etapy jazdy w trybie elektrycznym. To ładowanie pociąga za sobą trzymanie podwyższonych, monotonnych obrotów i przy takim projekcie dyskretniejsze zachowanie 1.8 jest odczuwalne względem na przykład większego Australa. Wciąż jednak te momenty, które trwają zazwyczaj po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, są odczuwalne, gdy jedzie się wolno, ale nie tak dokuczające. Za to nie spodobał mi się fakt, że w Clio nie ma możliwości sterowania hybrydą i wymuszenia jazdy tylko na prądzie, co czasami by się przydało. Na przykład dojeżdżając do osady znajdującej się w dolinie, akumulatory podładowały mi się maksymalnie, gdy jechałem w dół i wolałem przejechać już przez nią bezgłośnie, a układ e-Tech miał inne plany i piłował silnik na wyższych obrotach, pomimo tego, że żadna energia już do baterii dojść według komputera pokładowego nie mogła. Też czekając na wyjazd na promie, pomimo około 75% naładowania, spalinowiec nagle się odpalił i pracował przez ponad minutę na postoju zupełnie niepotrzebnie. Taka możliwość sterowania przy
przy mocnym układzie elektrycznym na pewno byłaby możliwa i też moim zdaniem przydatna. Moc hybrydy czuje się także jadąc wolniej, bo e-tech jest tak zaprojektowany, aby dawać priorytet przyspieszaniu tylko w trybie elektrycznym i na przykład ruszając od zera w całkiem dobrym tempie można przyspieszyć do okolic 50-60 km na godzinę i jest to pozytywna cecha, bo dzięki temu zwiększanie prędkości jest płynne i sprawne. Ostrzej przyspieszając, silnik spalinowy musi włączyć się do pomocy, ale dzieje się to bez jakiejś zwłoki, zatem ogólnie hybryda w Clio to udana moim zdaniem konstrukcja, która bardzo dobrze poradziła sobie w takiej długiej trasie. Im dalej na północ, tym zmniejsza się ilość dróg szybkiego ruchu, ale również obszarów zabudowanych i tutaj znowu odchodząc na chwilę od omawiania Renault, z perspektywy mieszkańca Polski było to dla mnie unikatowe doświadczenie, gdy jechałem nieraz przez dziesiątki kilometrów bez żadnego obszaru zabudowanego, zwłaszcza w północno-wschodniej Finlandii i spotykając właściwie więcej reniferów przy drodze niż innych pojazdów. Dodając do tego ogromne puste przestrzenie wokół, dawało to wrażenie trochę jak z innej planety, nie do osiągnięcia przy gęstości zaludnienia w Polsce. W każdym razie w takich warunkach, gdzie niemal przez cały czas mogłem jechać 90-100 km na godzinę, samochód zużywał mi średnio około 4 litry, a z prawie całej trasy, bo jedynego resetu dokonywałem wyjeżdżając z Polski na Litwę, wynik był taki jak widzicie, zatem dla mnie super. Tutaj zarazem wyszedł minus Clio w postaci tylko jednego resetowalnego komputera podróżnego. Można sobie niby też na ekranie środkowym sprawdzać przebieg dzienny, ale w takiej trasie, a też przy normalnym użytkowaniu, bardzo przydałyby się dwa niezależne wskazania przebiegu i średniego spalania. Poza tym do sposobu sterowania samochodem nie mam zastrzeżeń. 3 manetki z prawej strony, w tym ta na górze odpowiadająca za wybór biegów, to moim zdaniem wciąż zbyt duża ilość, ale da się do tego przyzwyczaić i podczas jazdy się już nie myliłem przy np. obsłudze wycieraczek. Na kierownicy przyciski są wygodnie rozmieszczone i przy bardzo dobrym oznakowaniu dróg w Finlandii i Norwegii, zwłaszcza przydawał mi się ten odpowiadający za ustawienie prędkości zmijanego znaku dla tempomatu czy limitera, bo nie musiałem ręcznie tej prędkości dostrajać, a przy dużej kulturze jazdy tamtejszych kierowców podróżowanie zgodnie z prędkością ze znaków było w sam raz. Też doceniłem obecność systemu inforozrywki Open Airlink z fabryczną integracją z usługami Google, bo dzięki temu po prostu wbijałem sobie cel w nawigacji i nie drenowałem baterii w telefonie poprzez konieczność łączenia się z Android Auto, też w miejscach, gdzie telefon gubił mi zasięg, antena samochodu zdawało się trochę lepiej go łapać. Dodatkowo ten system pracował bezproblemowo, ani razu się nie zawiesił czy coś. Chociaż też muszę przyznać, że poziome ułożenie wyświetlacza, pomimo jego większej przekątnej względem starego Clio, to znaczy teraz mamy 10 cali, a wcześniej było 7 albo 9,3 w opcji, jest mniej wygodne przy podziale ekranu pomiędzy nawigację czy system audio niż pionowe. Szkoda, że Renault w omawianym modelu nie przeszczepiło po prostu rozwiązania znanego ze swoich większych modeli, gdzie ekran wciąż jest pionowy. Na minus oceniam też brak portów USB z tyłu. Osobiście wolę z nich korzystać do ładowania urządzeń, które leżą gdzieś na fotelu pasażera, a tutaj są tylko 2 z przodu. W podstawowych odmianach bym to zrozumiał, ale w topowej jednak wypada to trochę biednie. Można to jednak obejść, bo z tyłu jest złącze 12V, ale powiedzmy niesmak pozostaje. Też przez kilkadziesiąt godzin za kierownicą nie przekonałem się do barwienia wstawek na desce rozdzielczej. Te zmienne kolory są moim zdaniem tutaj, nie powiem, że brzydkie, ale po prostu niepotrzebne. Występują tylko w Esprit Alpine i mogłyby być opcją, a oszczędności na nich mogłyby pójść chociażby na zmiękczenie podłokietników, bo one niby są obszyte ekoskórą, ale pod nią mamy po prostu plastik bez miękkiego bufora i czuje się go podczas długiej jazdy. Też jakieś obszycie przydałoby się na boczkach tunelu środkowego, bo znowu jadąc cały dzień obijałem się czasami o niego i nie było to przyjemne. Mniej było to odczuwalne, ale na minus zaliczyłbym też twarde i błyszczące się w słońcu tworzywo na podszybiu. Te kwestie mogą razić zwłaszcza, że w poprzedniej generacji Clio tych problemów nie było, na tunelu środkowym były miękkie wstawki, deska też miała materiał lepszej jakości. Z kolei bagażnik aktualnej generacji jest minimalnie o 9 litrów większy niż poprzedniej i ma 309 litrów. W wyprawie w pojedynkę w zupełności mi wystarczył, a nie oszczędzałem się specjalnie z braniem zapasowej kurtki czy butów. Przy 2 osobach już takiej frywolności by pewnie nie było, ale jak na mieszczucha jest ok.
Też gabaryty Clio, konkretnie 411 cm długości i 176 cm szerokości, doceniałem podczas jazdy po zakrętach, których nie brakowało na samej północy, bo o ile w Finlandii urok wynika głównie z poczucia ogromu terenów leśnych, które ciągną się przez setki kilometrów, ale drogi są tam z grubsza proste, tak w Norwegii dostaje się klimaty łączące Alpy z jakimiś wyspami typu Madeira i tam już zakrętów jest masa. Na nich Clio radziło sobie bez zarzutu i było fajnie zwinne. Spodobało mi się też, że tryby jazdy definiują zachowanie układu napędowego, ale do każdego z nich swobodnie dobierać można styl pracy układu kierowniczego. Mnie zwykłe ustawienia silnika wystarczyły, miałem z nimi zestawiony bardziej sportowy układ kierowniczy i dzięki temu nie musiałem po odpaleniu silnika już nic w tym dostrajać. Tryb Perso ustawień bezpieczeństwa pozwalający dedykowanym przyciskiem wyłączać asystenta pasa ruchu i prędkości to też przydatny dodatek. Wracając już do sposobu prowadzenia, to testowanym Renault przyjemnie jeździ się po zakrętach, bo auto ma całkiem bezpośredni układ kierowniczy. Też opór stawiany przez kierownicę, jak na zwykłego hatchbacka, ustawić można całkiem spory, zatem wrażenie i pewność prowadzenia były lepsze, niż gdybym w te rejony wybrał się jakimś podwyższonym crossoverem. Wtedy z kolei miałbym pewnie miększe zachowanie na nierównościach, bo Clio nie powiem, aby było samochodem twardym, ale jednak więcej się w nim czuje nierówności, zwłaszcza na 18-calowych felgach. Cena egzemplarza, który przedstawiam, wynosi 133 900 zł i jest to maksymalna konfiguracja przewidziana dla nowego Clio, nic więcej do niego nie można zamówić. Oznacza to już solidne wyposażenie z dostępem bezkluczykowym, kamerami 360 stopni, systemem półautonomicznej jazdy, podgrzewaniem foteli kierownicy czy audio firmy Harman Kardon. Nie ma co tutaj liczyć na przydatne dodatki z większych modeli, jak matrycowe światła LED, dwustrefową klimatyzację czy wyświetlacz przezierny head-up, którego mi osobiście w tej trasie najbardziej brakowało, ale patrząc na realia małych hatchbacków, to było ok i wygodnie mogłem pokonywać w kabinie długie dystanse. Ceny auta wyraźnie winduje hybryda e-Tech, bo względem benzyny 1.2 115 koni z automatem wymaga dopłaty aż 15 000 złotych. Wybierając słabszy silnik, można nawet przy wyposażeniu Esprit Alpine, gdzie większość rzeczy dostaje się w standardzie i tylko kilka opcji jest płatnych ekstra, zejść wyraźnie z ceną. A jest też odmiana Techno, gdzie po lekkim doposażeniu można osiągnąć rozsądny poziom wyposażenia. Ją też można zestawić z benzyną 1.2 z fabryczną instalacją LPG, co może być dla części osób bardzo ciekawą opcją. Podsumowując, Clio w tak długiej podróży sprawdziło się naprawdę dobrze i w żadnej sytuacji nie żałowałem, że akurat nim mogłem pojechać do Skandynawii, bo mamy tutaj połączenie oszczędnego i odpowiednio dynamicznego silnika, prostej obsługi, dobrych właściwości jezdnych i braku rzeczy, które jakoś wyraźnie by mi dokuczały, bo na przykład pracujący w kilku momentach, kiedy nie musiał silnik spalinowy, to drobiazg w ujęciu całej trasy. Testowana konfiguracja Clio do tanich nie należy jak na swoje gabaryty i to jest fakt, ale w takiej trasie udowodnił mi ten model, że spokojnie może robić za uniwersalne auto nie tylko do kręcenia się po mieście. Jeśli ktoś nie potrzebuje samochodu o większych rozmiarach, to wybierając Clio dostanie naprawdę solidne małe auto, które sprawdzi się też w dłuższej podróży. I to wszystko, co przygotowałem w tym nietypowym teście. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się on podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, a jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!